Witam Państwa serdecznie. W celu stworzenia dokumentacji technicznej kuchni z poziomu środowiska 2D, jak również z poziomu wizualizacji, na pasku narzędzi odnajdujemy ikonkę Dokumentacja. Klikając w nią, program przekieruje nas do okna otwartego nowego dokumentu. W pierwszej kolejności pojawia się wybór autogeneracji, czyli stron. Możemy wybrać strony, które nam odpowiadają, jak również możemy posłużyć się szablonami. Każdy szablon wygląda inaczej i ma inny spis wybranych stron. Na przykład decydując się na szablon E, widzimy, że mamy wybrane 3 strony, do czego na przykład dołożymy jeszcze sobie stronę tytułową. W danych projektu możemy zmieniać dane dokumentu, projektanta oraz inwestycji z inwestorem. Możemy również zmienić logo za pomocą ikonki Wczytaj obraz. W zakładce Tabelki do wyboru mamy tabelki do strony poziomej, jak również do strony pionowej. Decydując się na tabelki i chcąc je podejrzeć, najeżdżamy myszką z prawej strony w podglądzie i widzimy jej szczegóły. W zakładce Zaawansowane mamy do zmiany ustawienia ogólne, ustawienia strony, linie pomocnicze, płaszczyzny przekroju, linie wymiarowe oraz blaty. Mając już wcześniej stworzony dokument dokumentacji technicznej, możemy go wczytać za pomocą aktywnej ikonki albo zrezygnować i utworzyć nowy dokument. Program zapyta nas, czy na pewno chcemy starą dokumentację zamienić na nową. Przechodzimy do tworzenia nowego dokumentu i w pierwszej kolejności, tak jak widzimy, żeby strona tytułowa była na pierwszym miejscu, zaznaczymy ją lewym przyciskiem myszy i za pomocą ikonki przesuniemy w górę. Każdą stronę możemy przesuwać wyżej lub niżej i możemy również dodawać nowe strony, możemy kopiować, jak również możemy grupować lub rozgrupować. Tak samo możemy zaznaczyć stronę i usunąć ją. Jeżeli chodzi o stronę tytułową, jak widzimy, do dyspozycji mamy możliwość wstawienia obrazu, czyli wizualizacji naszej kuchni, zmianę nazwy projektu, jak również logo, które jak wcześniej rozmawialiśmy, można zmienić na swoje. Klikając dwukrotnie na środek naszego dokumentu, zaznaczam i wybieram plik w celu otwarcia go na aktualnej stronie. Również wejdę w nazwę, kliknę dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i zmienię nazwę, na przykład na projekt kuchni. Mogę również zmienić czcionkę, na przykład na taką, jak również zmienić jej rozmiar, na przykład na 35. To wszystko potwierdzam wychodząc z okna. Mogę również zmienić kolor tekstu, kolor tła, obramowania i też z tego poziomu zmieniać rozmiar czcionki, pogrubić lub zmienić na czcionkę ukośną. Mając już gotową stronę tytułową, przejdziemy do rysunku technicznego. Jak widzimy, naokoło mamy granicę rysunku. Granicę rysunku możemy przesuwać, chociażby w celu wyodrębnienia tylko i wyłącznie pomieszczenia kuchennego. Ctrl Z cofnę do aktualnego rysunku. Granicę rysunku możemy po prostu ukryć. Na górze w okienku właściwości strony możemy zmienić wysokość przekroju, żeby były widoczne wszystkie sprzęty AGD oraz szafki wieszące. Możemy zatrzymać się na przykład na 2,30. Jeżeli pokaże nam się sufit podwieszany z jednej i z drugiej strony, możemy odznaczyć elementy dowolne lub po prostu obniżyć wysokość przekroju. Kłady możemy wygenerować automatycznie, wtedy wygeneruje nam się każda ściana oddzielnie, natomiast żeby tego nie robić, możemy również skorzystać z kładu na ścianę. Klikając na ikonkę oraz wybierając ścianę, która nas interesuje, jak widać po pokazaniu się pomarańczowej strzałki, klikamy lewym przyciskiem myszy. Pojawił nam się kład A, zrobimy to samo na drugą ścianę. I widzimy, że pojawił nam się również kład B. Jeżeli chodzi o kłady, sam znacznik możemy przesunąć za pomocą pomarańczowego kółka, jak również możemy zmienić nazwę. Wyjdziemy z edycji tekstu i jeżeli chodzi o tryb edycji kartki, możemy przybliżyć albo oddalić nasz widok. Jeżeli chodzi o właściwości strony, format strony możemy zmienić na inny niż A4, orientację strony na przykład na pionową.
Jak również możemy zmienić skalę, na przykład na 35. Jeżeli chodzi o ręczną zmianę skali, scrollem możemy ją tak samo zmieniać. Kąt obrotu rzutu również jest możliwy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Możemy już wrócić do trybu edycji sceny. W prawym dolnym narożniku mamy ikonkę Pokaż tabelkę. Klikając na nią, pojawi nam się nasza wybrana tabelka. Możemy ją zaznaczyć, minimalnie zmodyfikować, żeby wszystko było widoczne, jak również możemy ją z powrotem ukryć. Jeżeli chodzi o tabelki, z tego poziomu tworzenia dokumentacji technicznej możemy ponownie wejść w ustawienia, w zaawansowane i ukrycie tabelek odznaczyć. Wtedy po zastosowaniu tabelki będą widoczne na każdej stronie automatycznie. Wyjdziemy z okienka i ponownie przejdziemy do właściwości strony, gdzie również możemy wybrać oteksturowanie. Klikając na ikonkę Wypełnij, pojawią nam się tekstury użyte w projekcie. Przejdziemy do kolejnej strony, będzie to kład A. Jak widzimy, mamy podgląd na naszą zabudowę kuchenną. Możemy wejść ponownie w tryb edycji kartki, przesunąć scrollem i wciśniętym scrollem nasz pogląd na szafki. Możemy również zaznaczyć nasze wnętrze i na przykład rodzaj wypełnienia zmienić na teksturę. Escape wyjdę z funkcji. Jeżeli chodzi o podgląd, na której ściany widzimy zabudowę, zaznaczamy i krzyżykiem przysuwamy, na przykład za pomocą Shift w dowolne dla nas miejsce. Pamiętajmy o tym, że ruch prostopadły bez Shiftu będzie nam ograniczać przesuwanie, natomiast z Shiftem możemy przesuwać dowolne przez nas miejsce. Będąc w tym kładzie, możemy zaznaczyć gniazdko i zamienić je na symbol. Wejdę w symbole elektryczne i znajdę potrójne gniazdko. Gniazdko elektryczne potrójne, zaznaczam je i potwierdzam OK. Mogę je zaznaczyć i zmienić kolor, na przykład na czarny. Potwierdzam OK i również mogę zmniejszyć skalę, na przykład na 0,7. Escape wyjdę z funkcji. Mogę przybliżyć i przesunąć umiejscowienie instalacji. Escape ponownie wyjdę z funkcji. Tak samo mogę skorzystać z każdego innego symbolu. Gniazdo wtykowe umiejscowimy w szafce zlewozmywakowej. Ponownie zmniejszymy skalę i zmienimy kolor, na przykład na niebieski. Legenda naszych symboli pojawi się w górnym lewym narożniku. Możemy również ją zaznaczyć i przesunąć w wybrane przez nas miejsce. Legendę możemy zwiększyć za pomocą rozmiaru czcionki, rozmiaru oznaczenia, jak również zmienić czcionkę i jej położenie. Wycentrujemy nasz widok i skorzystamy z szybkiej linii wymiarowej. Szybka linia wymiarowa wymiaruje nam wszystkie szafki kuchenne, elementy dowolne oraz ściany. Klikając lewym przyciskiem myszy i kierując w prawą stronę, klikając ponownie lewym, widzimy, że pojawiają nam się wymiary. To samo zrobimy z dolną zabudową i również z wymiarami w pionie. Escape wyjdę z funkcji. Pamiętajmy, że bardzo ważną rzeczą jest włączenie ruchu prostopadłego. Jeżeli na przykład wyłączymy i ponownie skorzystamy z szybkiej linii wymiarowej, to proszę zobaczyć, wymiary nie będą układały się prostopadle do szafek kuchennych. Escape wyjdę z funkcji, ponownie zaznaczę ruch prostopadły i przejdę do kładu B. To samo zrobimy w tym przypadku, przejdziemy do trybu edycji kartki, zmniejszymy nasz widok, zostawimy podgląd ściany i skorzystamy z linii szybkiej wymiarowej. Zaznaczymy elementy i wybierzemy rodzaj wypełnienia jako teksturę. Jeżeli nie wszystko nam się wypełniło, możemy zaznaczyć oddzielnie i zmienić tak, jak chcemy. Przechodząc do strony szafki, widzimy, że pojawiła nam się tabelka z rozpisanymi szafkami. Najeżdżając na odpowiednią szafkę, podświetla się ona na zielono na naszej stronie, jak również w tabelce.
Ponownie wracając do trybu edycji kartki, przesuniemy nasz rzut z góry na szafki i zajmiemy się samą tabelką. Klikając na nią możemy zmienić jej dane, na przykład zaznaczając dodatkowo poziom szafek, typ oraz zawias i uwagi. Odznaczymy to wszystko z powrotem, natomiast samą tabelkę możemy zmienić za pomocą rozmiaru czcionki, jak również możemy zmienić położenie, na przykład w górnym lewym narożniku. Tak jak poprzednio, klikając na krzyżyk na środku, możemy przesuwać tabelkę w wybrane przez nas miejsce. Możemy również tę tabelkę zmniejszyć, na przykład od góry, od dołu, z boku, jak również możemy dodać wiersze. Klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając plus, wstawiamy dodatkową komórkę. Oprócz tego możemy dodać nową grupę. Jeżeli zaznaczę dodaj, pojawi nam się nowa grupa, którą możemy zmodyfikować jako tekst, na przykład szafki inne, jak również możemy wejść w każdy opis, kliknąć 2 razy i zmienić na własną nazwę, na przykład cargo 3. Zawsze możemy tekst przywrócić domyślnie. Możemy również przywrócić domyślne ustawienia całej tabelki za pomocą przycisku przywróć. Kłady szafek, tak samo jak kłady ścian, zrobimy za pomocą kładu na ścianę. Zaznaczamy i po raz kolejny klikamy na pierwszą i na drugą ścianę. Jak widzimy, kłady pojawiają nam się alfabetycznie. Jeżeli mieliśmy kład A i kład B, automatycznie wygeneruje się dalej kład C oraz kład D. Wchodząc na kład C szafek, widzimy, że pojawiła nam się ponownie tabelka, którą zaznaczymy i zmniejszymy, na przykład do rozmiaru 9, jak również z poziomu trybu edycji kartki przesuniemy sobie widok na nasze szafki. Tutaj również możemy zwymiarować za pomocą szybkiej linii wymiarowej. Zrobimy tak jak poprzednio. Jeżeli potrzebujemy nanieść zmiany w tabelce, nanosimy i przechodzimy do kładu B. To samo adekwatnie do kładu C robimy na kładzie D. Kolejną stroną są blaty. Blaty akurat generują nam się automatycznie, bez rzutów, jeżeli nie zaznaczymy ich, tworząc od razu w naszej legendzie. Rzuty blatów możemy wygenerować tutaj, albo jeżeli chodzi o dodawanie nowej strony, wybierając blaty, również możemy zaznaczyć rzuty blatów z tego poziomu. Zaznaczymy rzuty blatów generuj i w tym momencie mamy podgląd na wymiary blatu. Jest to blat A, ponieważ blat w naszym projekcie jest wyrysowany 1. Gdybyśmy mieli na przykład 3 blaty, wygenerują nam się A, B i C. Klikając na tabelkę, zwiększymy jej wymiary, przesuniemy ją i jeżeli chodzi o podgląd, to w tym momencie już widzimy, że wszystko nam się wyświetliło. Możemy oczywiście również ją zmodyfikować tak jak poprzednią, za pomocą dodatkowego poziomu, typu lub uwag. W blacie automatycznie pokazuje nam się wycięcie pod zlewozmywak, natomiast nie ma wycięcia pod płytę. Gdybyśmy bardzo chcieli zaznaczyć to wycięcie, za pomocą prostokąta wyrysujemy sobie wymiary płyty. Na przykład będzie to 470 mm, tabulatorem przyjdę do drugiego wymiaru na 550. Enter, potwierdzę. Znowuż klikając na krzyżyk, przesunę w odpowiednie dla mnie miejsce. Escape, wyjdę z funkcji. Przechodząc do blatu A, widzimy, że pojawiły nam się wymiary. Również wymiar naszego wycięcia bez lewozmywak, jak i samego blatu. Oprócz tego, jeżeli zaznaczyliśmy zaokrąglenie, to zaokrąglenie również pojawi się jako dodatkowy opis. Gotową dokumentację techniczną możemy zapisać, możemy wyeksportować do pliku PDF, wydrukować, jak również wyeksportować do pliku DWG. Wracając jeszcze do naszej strony blaty, możemy skorzystać z odnośnika, zaznaczyć naszą płytę. Jeżeli chodzi o włączony ruch prostopadły, jak widzimy, mamy ograniczenie o kąt 90 stopni. Shiftem możemy sobie manewrować w którekolwiek miejsce chcemy. Zaznaczamy i wpisujemy sobie na przykład płyta indukcyjna. Zamykamy okno
i dokumentację techniczną mamy gotową. Dziękuję Państwu za uwagę.